Zdarza się wielokrotnie, że szukamy inspiracji, chcemy stworzyć coś nowego, wyjść poza ten schemat, w który zaczęliśmy wpadać i zaczynamy szukać czegoś, co nas troszeczkę wytrąci z tego schematu i co sprawi, że zaczniemy eksplorować nowe terytoria. I w jaki sposób szukać inspiracji? Jedną z takich świetnych pomysłów jest po prostu oglądanie prac innych osób. Ja ostatnio, ponieważ mamy już listopad, zaczęłam się zastanawiać nad tym, czego sobie zażyczyć od Mikołaja na święta, bo tak się już od wielu lat u nas utrwaliło, że piszemy takie listy do Mikołaja. Tak naprawdę są to maile z linkami do stron, gdzie można coś kupić. I ja najczęściej po prostu rodzinie linkuję książki. Najczęściej książki dotyczące sztuki. I pomyślałam sobie, że może jesteście w podobnej sytuacji, że też się zastanawiacie, co na te święta chcielibyście dostać. Może też myślicie o jakiejś książce, tylko nie wiecie jeszcze jakiej. Dlatego pokażę Wam teraz 5 moich książek, które kupiłam już jakiś czas temu. One są wszystkie cały czas jeszcze dostępne w internecie. Ja je kupowałam przez Amazon. Nie są to bardzo drogie książki, bo wiemy, że albumy potrafią być potwornie drogie. One wszystkie się mieszczą mniej więcej poniżej 100 zł. I to, co je łączą je dwie rzeczy. Po pierwsze, niewielki format. Jak widzicie, one są dosyć nieduże. A po drugie to, że to są książki, które bardziej służą inspiracji, a nie uczeniu się samemu. Więc nie są to książki, jak nauczyć się rysować, ale raczej pokazujące różne rozwiązania, różne style, różne pomysły, które inni twórcy zastosowali. I teraz Wam króciutko pokażę każdą z tych książek, żebyście nie kupowali kota w worku, nie wierzyli mi tylko na słowo, tylko żebyście wiedzieli, co dokładnie jest w każdej z tych książek. Zacznijmy od tej książki. Ta książka jest to po prostu szkicownik Davida Hockneya i ma ona około 90 stron. I została ona zrobiona w ten sposób, jakbyśmy dokładnie przekopiowali szkicownik artysty. W tym szkicowniku są po prostu szkice Hockneya pokazujące pejzaż. I są to dosyć proste szkice. Niektóre z nich tak naprawdę bardzo proste, więc myślę, że są takim fajnym pomysłem w momencie, kiedy ja na przykład mam tendencję do tego, żeby szkice robić zbyt skomplikowane, to co jakiś czas przeglądam sobie ten szkicownik, nie po to, żeby kopiować szkice Hockneya, ale po to, żeby troszeczkę sobie odpuścić i trochę wyluzować i żeby popatrzeć, że mogę to robić przecież w inny sposób. Moje szkice nie muszą być bardzo dopracowanymi, trudnymi szkicami. Większość tutaj prac jest wykonanych akwarelą i tuszem. Niektóre są zupełnie monochromatyczne. Ten jeden z bardziej kolorowych. Dojdziemy już na koniec. Na te ostatnie strony. To zobaczycie, że tutaj jest w ogóle jakaś być może nawet niedokończona praca, szybciutka. Tak czasami jak dochodzimy do końca szkicownika, to już mamy go dosyć. Tutaj jeszcze coś, a na koniec to, co wielu z nas robi na koniec w szkicownikach, czyli po prostu próbowanie różnych rzeczy, różnych nowych ołówków, farb, materiałów i w ten sposób to zostało zakończone. Z wyjątkiem tego króciutkiego tutaj wprowadzenia, nie zawiera żadnego tekstu. Tu jest tylko po prostu zreprodukowany szkicownik. Kolejna książka wiąże się z taką pewną ciekawostką. Otóż ponad 20 lat temu, kiedy byłam w szkole średniej, zdarzyło się tak, że wyjechałam wtedy do Wielkiej Brytanii na jakiś krótki wyjazd. I w jakimś sklepiku, to była przy muzeum jakiś sklepik, kupiłam sobie pocztówki. Kupiłam kilka pocztówek, które w jakiś sposób trafiły mi głęboko do serca.
Tutaj jeszcze jedną z nich ciągle posiadam. Były to pocztówki przedstawiające proste rysunki wykonane ołówkiem i rysunki, na których były pokazane jamniki. Jamniki są takimi psami, które w naszej rodzinie pojawiały się wielokrotnie. Moja mama uwielbia jamniki. Więc wtedy też pomyślałam o niej i pomyślałam o sobie i kupiłam kilka takich kartek. I nie wiem, jak to się stało, że ja się przez te wszystkie lata nie zorientowałam, kto jest autorem tego rysunku. Kiedy kupiłam książkę Davida Hockneya, okazało się, że jeden z tych rysunków to jest właśnie ten rysunek, który jest na mojej kartce. Ta druga książeczka tego samego malarza, też Hockney, jest troszeczkę książeczką dla fanatyków jamników. Muszę przyznać, tutaj też nie mamy dużo tekstu, w większości to są reprodukowane obrazy i rysunki. I na początku mamy taki krótki tekst napisany, myślę, że odręcznie przez Hockneya w 1993 roku, a propos tego, dlaczego ta książka powstała, a właściwie dlaczego te prace powstały i o co mu chodziło. W takim mniej więcej swobodnym tłumaczeniu. Namalowałem i narysowałem swoje psy. To zabrało mi sporo planowania, ponieważ psy generalnie nie są zainteresowane sztuką. Jedzenie i miłość dominują ich życie. I tutaj Hockney pisze o tym, jak musiał rozstawiać blejtramy i papier po mieszkaniu, ponieważ malował i rysował z natury, więc żeby te jamniki przyłapać i za bardzo im tam nie przeszkadzać, więc miał rzeczy porozstawiane, żeby od razu mógł zacząć rysować i malować. I tutaj mi się jeszcze podoba jedno zdanie. Nie będę przepraszał za ten temat. To są moi... aż mnie tutaj ścisnęło. Te dwie małe istotki są moimi przyjaciółmi. Oj, ściska mi znowu, Boże. No. I w tej książce mamy zreprodukowane obrazy pokazujące te dwa jamniki Hockneya. Nigdy spokoju. Ale od obrazów bardziej mi się podobają właśnie rysunki. Z jakiegoś powodu ten jeden rysunek 20 lat temu strasznie mi trafił do serca. Bardzo mi się podobała taka wrażliwość linii. Bardzo delikatnie są rysowane te pieski i bardzo oszczędnie. Tak naprawdę najfajniejsze są właśnie te rysunki jego tutaj, moim zdaniem, które są właściwie tylko linearnymi rysunkami. Nic więcej tu nie ma tu światłocienia. Jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy to jest w porządku rysować, malować swoich pupilków i domowników zwierzęcych, to myślę, że jak najbardziej ta książka pokazuje, że należy to robić, bo to są po prostu prace wykonane z miłością i to widać. No tutaj nogami do góry. Idealna psia poza. Nie jest to zbyt gruba książka. Mamy tutaj raptem, już patrzę, coś około 80 stron, więc nie jest to grube, nie jest też drogie, poniżej 50 zł w tym momencie. I na koniec z tyłu, na okładce mamy Hockneya na fotelu ze swoimi psami i z całą ścianą obrazów pokazujących te psy. Teraz pokażę Wam 3 książki tej samej autorki, Helen Birch. To są książki, które są antologiami malarskimi. One pokazują pracę różnych osób. Każda z tych książek jest poświęcona jednemu tematowi. Ta jest o farbach wodnych, ta o malowaniu botanicznych ilustracji, a ta o malowaniu z natury. Także zobaczmy najpierw tę. To jest bardzo taki zgrabny, malutki formacik, znowu wielkości 2 dłoni. Miękka okładka. Książki też są niedrogie, bo one są między 70 a 90 parę złotych. Też na Amazonie kupowane. Ta pierwsza jest poświęcona farbom wodnym, Just Add Watercolor. Nie jest to tylko o akwareli, ale ogólnie o wielu wodnych technikach, bo tutaj i gwasz i inne też wariacje współczesne
z farbami wodnymi się pojawiają. Formuła w tych książkach jest mniej więcej podobna. Książka jest po angielsku, tutaj troszeczkę tego tekstu jest więcej. Potem przechodzimy do spisu treści, czy takiego indeksu prac i każdy z tych kwadracików to jest fragment jednej z prac z podanym numerem stron, dlatego że jak przejdziemy dalej, tu jest jeszcze dalej ten spis treści, czym są farby wodne, ale to tak ogólnie. I przechodzimy do obrazów. Na każdej takiej rozkładówce mamy z prawej strony pracę jednego artysty, a z lewej strony jest opis do tego podany przez autorkę książki. Ten opis nie jest ani instrukcją, ani bardzo dogłębną analizą tej pracy. Jest raczej taką przystępnie napisaną uwagą na temat tego obrazu. Autorka się zastanawia nad techniką, przy innych pracach nad formatem, nad tematyką, nad zastosowaniem jakichś innowacyjnych metod albo nad papierem. Także to są takie ciekawe uwagi. Każda strona to jest jedna praca jednego artysty. Bardzo dużo tutaj jest prac i takich że szkicowników, troszeczkę ilustracji jest, różnią się stylami, różnią się techniką. Także jeżeli szukacie inspiracji do poszerzenia swojego warsztatu, na przykład malowania farbami wodnymi, to jest to bardzo fajna książka, bo można zobaczyć, co inni ludzie robią. Tutaj na przykład mamy większą pracę malowaną na kartkach ze starych książek. Nie jest to książka instruktażowa, nie jest to książka, która pokazuje, jak się nauczyć malować, ale jest to książka, która służy przede wszystkim do inspiracji i do poszukiwania nowych rzeczy. Jak widzicie, są bardzo różne jest podejście tych artystów, różne wykorzystanie techniki. Tutaj ciągle jeszcze mamy tradycyjną akwarelę. Różne style, tutaj na przykład wykorzystywanie szablonów, także pod tym względem naprawdę jest to bardzo fajna, zresztą cała ta seria książeczek, bo pokazuje dużą różnorodność twórczą. To jest fantastyczna praca, ta mi się bardzo podoba, też składa się z mniejszych kawałków papieru i tych prac jest naprawdę sporo. Już mówię Wam, ile cała książka ma stron. Tutaj mamy, ponad 200 stron będzie. Na koniec pojawia się bardziej opisowa część, tu ostatnie parę stron, ale to naprawdę jest takie zupełnie wprowadzające dla kogoś, kto nic nie wie na ten temat. Więc tutaj mamy napisane o farbach akrylowych, o akwareli, o guaszu, ale jak widzicie bardzo króciutko. I na koniec tych książek pojawiają się takie jakby wskazówki, co robić dalej. W tej są podane adresy stron, ale tamtych następnych pokażę Wam, tam jest znacznie ciekawsza ta końcówka rozwiązana. Także to jest o akwareli. Ta jest poświęcona, nazwijmy to ilustracji botanicznej, ale to nie odpowiada temu. I znowu mamy podobną formułę. Na początku mamy znowu spis treści, ten jakby indeks pokazujący wszystkie prace i na których stronach one się znajdą. Książka jest szyta, także nie ma problemu, że się coś rozlezie. Tutaj jest wytłumaczenie, dlaczego autorka się zajmuje akurat ilustracjami botanicznymi. I zaczynamy pracę. I jak zobaczycie, bardzo dużo tutaj prac jest wykonanych akwarelą i bardzo dużo jest dosyć realistycznie wykonanych prac. W sensie takich wręcz niemalże hiperrealistycznych. Także pod tym względem akurat ta pozycja różni się od tych pozostałych dwóch, które mam z tej serii, że tutaj jest wyraźna przewaga bardziej realistycznych prac, akurat nie ta, nad takimi bardziej swobodnie malowanymi. Oczywiście jak mówię o tym, to akurat pokazuję inne, ale tutaj mamy znowu takie bardziej realistyczne podejście. Tutaj to też jest akwarela, więc możecie zobaczyć, jakie ludzie rzeczy potrafią zrobić z akwarelą. Tutaj znowu z tej strony to są takie jakby przemyślenia na temat danej pracy, albo o wykorzystaniu kolorów, albo o tym, w jaki sposób technika została w jakiś ciekawszy sposób wykorzystana. Także te informacje są jakby takim
ciekawym dodatkiem. Najfajniejszą, najważniejszą częścią tej książki, no zresztą każdej z tych, bo tu pokazuję Wam książki głównie do inspiracji. Najważniejszą częścią tych książek są oczywiście reprodukcje prac artystów. To są wszystko współcześni autorzy prac, więc tutaj raczej żadnych historycznych prac nie znajdziemy. Także to, co ludzie robią teraz. I w tej książce, proszę, jaka piękna rzepa albo brukiew. Tym, co jest ciekawe w tej książce i w następnej też to będzie, na końcu, kiedy już skończymy ten przegląd artystów, są napisane dalsze źródła, czyli jest po prostu podany spis książek, które można sobie też obejrzeć, dotyczących tego tematu. Ja zawsze bardzo takie rzeczy lubiłam, ale oprócz książek są też podane strony online, więc to można sobie też zobaczyć być może tych artystów, którzy zostali tutaj pokazani. I oczywiście indeks i też spis artystów tu jest na Teraz trzecia z tych książek. To jest chyba najnowsza i to jest moja ulubiona. Tytuł jest Rysuj z życia, czyli rysuj z natury, ale książka dotyczy tylko rysowania postaci, więc to jest bardziej zawężone niż ten tytuł by sugerował. Od razu widać, że ta książka będzie zawierała o wiele więcej swobodnie rysowanych, malowanych prac i o wiele więcej szkiców. I tutaj czym jest rysowanie z życia? Tu chodzi o to, że właśnie rysowanie postaci na żywo, chociaż w tej książce też znalazło się parę prac, które były robione na podstawie zdjęć, czy na podstawie takiej stopklatki z filmu, więc nie jest to tak, że musiało być wszystko tylko i wyłącznie z życia. Część z tych rzeczy wygląda jak rzeczywiście takie prace studenckie z jakichś zajęć z modelem. Niektóre wyglądają jak takie z urban sketchingu. Zobaczycie, że też są w różnych sytuacjach te postacie. Mamy różne techniki. Właściwie wszystko, co się da użyć do narysowania postaci. Różne podejście. Czasami one są bardziej takie wypracowane, czasami są bardzo szkicowe. Mamy takie rozwiązania. Jeżeli ktoś mówi, czym jest swobodny szkic, to myślę, że to pokazuje, jak bardzo swobodnie można podchodzić do czegoś. Przeglądanie tego typu prac pokazuje też, jak daleko można posunąć pewne rozwiązania. Czasami po prostu zatrzymujemy się na jakimś etapie i wydaje nam się, że dalej to już nie ma co, że to nie wyjdzie, albo w ogóle nie rozważamy takiego pomysłu. A patrząc na tego typu prace, można popatrzeć, jak daleko ludzie się odważyli posunąć i może czasami też będziemy chcieli spróbować zrobić coś takiego trochę nietypowego dla nas. Tutaj właśnie bardziej wygląda już na taki szkicownik, taki typowy urban sketching. To jest scena najwyraźniej chyba w samolocie. Także mnóstwo ciekawych prac w tej książce do obejrzenia. To, co mi się najbardziej w tej książce podoba, to właśnie takie szkicowe podejście do bardzo dużej ilości prac. Tutaj taka swoboda szkicowania, rysowania. O, tu mamy na podstawie zdjęcia robione, więc mimo, że książka rysowanie z życia ma tytuł, a tutaj mamy rysowanie ze zdjęcia. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas ze mną oglądając te książki i być może skusicie się na jakąś z nich. A jeżeli Wy macie swoje ulubione książki dotyczące sztuki, jakiegokolwiek aspektu sztuki, to proszę podzielcie się ze mną, bo ja też ciągle jeszcze szukam czegoś na ten rok, żeby sobie zamówić u Świętego Mikołaja, więc możliwe, że ja się skuszę na coś, co Wy zaproponujecie. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień.